cyklu Co robią geografowie, przygotowywanym przez Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, gościmy dzisiaj Tomasza Rachwała. Tomasz Rachwał jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, geografem ekonomicznym i autorem podręczników do geografii, do szkół średnich i wcześniej również do innych szczebli kształcenia. Witaj, Tomku. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na to nagranie. No właśnie chciałem powiedzieć i tak zawiesiłem głos, bo to w sumie jest dosyć banalna informacja, że geografowie poza tym, że zajmują się badaniami, to oczywiście też zajmujesz się badaniami w ramach geografii przemysłu, badaniami transformacji gospodarczej Polski, że geografowie zajmują się pisaniem podręczników do geografii. To jest również jedna z profesji dosyć odpowiedzialnych, i jedno z zadań, którymi geografowie się zajmują. Jak to jest pisać podręcznik? Tak, rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, fascynujące zadanie, fascynująca aktywność, ale też coś, co wymaga takiej specjalnej uwagi, tak? I właśnie tej odpowiedzialności. Bo rzeczywiście, jeśli robimy badania naukowe, to czyta nas stosunkowo niewiele osób, innych naukowców. To się rządzi trochę innymi prawami, a tutaj jednak mamy świadomość, że tworzymy coś, co czyta tysiące uczniów, używa. Z tego czerpie wiedzę i dlatego musimy przykładać tutaj dużą wagę do tego, co w tych podręcznikach jest i jak to jest napisane. No cóż, opowieść, jak się pisze te podręczniki, to jest oczywiście opowieść bardzo długa. Ja myślę, że chyba nie ma nic fajniejszego w życiu, jeśli można takiego użyć słowa, jak pisanie podręczników do geografii, bo sama geografia jest fascynująca, więc tym bardziej podręczniki. Nie wiem, chyba by się trudno było mi znaleźć jako autorowi podręczników w innych dyscyplinach. Oczywiście jestem też autorem tutaj podręczników z przedsiębiorczości, ale to gdzieś jest tutaj blisko oczywiście geografii ekonomicznej, bo są to podręczniki po prostu o świecie, o tym, co nas otacza, co się dzieje i tak jak fascynująca jest geografia, tak oczywiście fascynujące jest pisanie podręczników. Ale to jest praca zespołowa, prawda? W sensie Tak, generalnie tak. Znaczy nawet jeśli byłem autorem oczywiście samodzielnym, bo jeden z podręczników był rzeczywiście mojego autorstwa, to przy tym pracuje sztab ludzi. Więc tak, zaczynając po kolei, oczywiście musimy zacząć od tego, że trzeba ustalić, co w tym podręczniku będzie. No i tu wbrew pozorom nie jest to tak może bardzo fascynujące, ponieważ musi się opierać na podstawie programowej kształcenia, czy to w szkole średniej, czy to w szkole podstawowej. Która jest taka sama dla wszystkich podręczników, to znaczy wszystkie podręczniki muszą ją respektować. Jasne, tak, i dlatego niektórym się wydaje, że te podręczniki są bardzo podobne i czemu autorzy widzą podobnie treści tego podręcznika. No tak, to wynika z podstawy programowej. Znaczy pierwsze założenie jest takie, że musimy spełniać właśnie zapisy podstawy programowej. Rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej, do których trafia później ten podręcznik, przed dopuszczeniem go do użytku szkolnego, oczywiście sprawdzają pod tym kątem. Więc to jest jakby I nie można wyjść poza nawias. To można oczywiście w pewnym zakresie, to znaczy zasada jest taka, że oczywiście musimy realizować treści zapisów podstawy programowej, natomiast oczywiście w pewnym zakresie możemy próbować to poszerzyć i to robimy czasem o pewne rzeczy, które są ciekawe, które nie zawsze są w podstawie programowej, natomiast oczywiście nie można z tym przesadzić, bo oczywiście wtedy będzie zarzut, że niestety podręcznik jest zbyt rozbudowany, zbytnio wykracza poza podstawę programową. Także tutaj mamy pewne ograniczenia. Stąd na początku trzeba po prostu ustalić spis treści, tak? Trzeba wyjść od układu podręcznika, podziału na rozdziały i tego, co będzie w konkretnych, tych już mniejszych rozdziałach, podrozdziałach, czy czasem mówimy na to lekcjach. I ty odpowiadasz za te części, które są związane z geografią społeczno-ekonomiczną. Tak, generalnie tak, aczkolwiek nie ukrywam też, że ponieważ jestem współautorem podręczników także do szkoły podstawowej, do 5., 6., 7., 8. klasy. W 5. klasie tej geografii społeczno-ekonomicznej nie jest wiele, aczkolwiek przy krajobrazach Polski, krajobrazach świata oczywiście mówimy także o gospodarowaniu człowieka, więc tutaj te aspekty społeczno-ekonomiczne są. Nie ma co ukrywać, że w niewielkim zakresie, to jednak tutaj też biorę udział oczywiście w tworzeniu koncepcji. Trochę mi jest może łatwiej, ponieważ na różnych etapach swojego życia
albo brałem udział w tworzeniu podstaw programowych, albo po prostu monitorowałem sprawę, oceniałem, pisałem ewentualnie jakieś uwagi do ówczesnych ministerstw w sprawie tej podstawy programowej, także generalnie edukacją geograficzną żyję od dawna, także śledzę te rzeczy, które po prostu się dzieją w edukacji ekonomicznej, dlatego mi było trochę łatwiej może i może nawet bardziej niż niektórzy współautorzy tych podręczników, które są współautorskie, no przykładam wagę właśnie do tego, co jest w podstawie programowej, stąd no, w pewnym zakresie można powiedzieć, nie jest to gdzieś jakoś sformalizowane, no pełnię rolę takiego autora koordynującego trochę pracę, patrzącego na zmiany podstawy programowej, też odpowiadającego za ewentualne aktualizacje, o których pewnie później powiemy. Więc to nie jest tak, że oczywiście każdy autor coś sobie tam robi i nie patrzymy tak, co robi drugi współautor, bo oczywiście podręcznik musi być spójny w tym zakresie. Stąd najczęściej tutaj gdzieś na tym etapie początkowym, też z redaktorami merytorycznymi, bo tutaj duża jest rola redaktorów z wydawnictwa, no ustalamy właśnie wspólnie ten zakres No rozumiem, że nie tylko zakres trzeba ustalić, ale też objętość, bo też nie można niektórych tematów przegadać, jak rozumiem. Tak, jasne. Tutaj to jest też kolejne ograniczenie. Także to nie jest jak pisanie powieści, gdzie możemy mieć różnej długości rozdziały, gdzie nie musimy się przejmować strukturą i tak dalej. Tutaj oczywiście każde słowo się liczy. Muszą być porównywalnej długości. To oczywiście cały podręcznik też nie może być jakichś monstrualnych rozmiarów. Oczywiście inaczej traktujemy podręczniki do szkoły podstawowej, inaczej do szkoły średniej w zakresie rozszerzonym. Tam w zakresie rozszerzonym oczywiście jest dużo więcej godzin kształcenia geograficznego, w związku z tym możemy sobie pozwolić na trochę więcej treści. Ale tu oczywiście autorzy muszą się trzymać pewnych limitów. Tu nie ma co ukrywać, że wydawnictwo też bardzo tego pilnuje. To jest po pierwsze związane z pewnymi technicznymi aspektami druku, tak, jak tak zwanej składki, to po pierwsze, no a po drugie właśnie ma tutaj no w naszym imieniu de facto, bo tak to trzeba powiedzieć, autorów, bardzo dobry kontakt z nauczycielami, z uczniami, stąd no ciągle jest ten monitoring, jak gruby pod względem objętościowym powinien być ten podręcznik też, czy treści są zrozumiałe, czy bardzo wykraczamy na przykład poza podstawę programową, czy nie. I tutaj no, ten stały kontakt powoduje, że to Że macie jest jakąś informację zwrotną. A są jakieś tematy, na które lubisz pisać? To znaczy, które są twoimi ulubionymi częściami podręcznika, takimi, które uważasz za kluczowe, ważne, albo takie, które szczególnie lubisz pisać? Tak, to różne tematy. To znaczy tak, no wydawałoby się, że najprościej pisać te tematy, które są związane z naszymi pracami badawczymi, tak? Ale wbrew pozorom to jest najtrudniejsza rzecz. To Dlaczego znaczy, najtrudniejsza? oczywiście lubię geografię przemysłu, oczywiście geografię usług, to problemy transformacji gospodarczej i to są bardzo ciekawe rzeczy, ale najtrudniejsza pod tym względem, że no mamy dużą wiedzę, tak? Tą właśnie naukową i bardzo trudno jest czasem nam przekazać to w taki sposób uproszczony na poziomie szkoły. Też dlatego, że no znamy tą bardzo głęboką dyskusję, jaka jest w obrębie naszych subdyscyplin geografii, prawda? No tak, nie a ma w podręczniku co ukrywać, nie da się przedstawić każdego detalu tej dyskusji. No właśnie, to są te rozbieżne poglądy bardzo często, tak? Nawet czasem jakieś klasyfikacje, nawet no... Możesz podać jakieś przykłady, co jest takie kontrowersyjne, co ty musisz rozstrzygnąć, a na dyskusję nie ma już miejsca. Tak, znaczy w zasadzie to jest na każdym kroku, tak? To jest czasem definicyjnych rzeczy, to są no, z geografii przemysłu na przykład, no wiele lat mówiliśmy o branżach i gałęziach przemysłu, których tak ciężko wyrugować z podręczników. De facto ich nie mamy według najnowszej klasyfikacji. Już od dawna, od ponad 20 lat mamy sekcje i działy i to się tak trochę ciężko się przyjmuje. No często używamy tych sformułowań przemysł w odniesieniu do sektorów usługowych, przemysł turystyczny i tak dalej. Tutaj to niestety się pojawia w literaturze. No my tutaj staramy się walczyć jednak no, o taką precyzję słownictwa i zarazem, żeby też no, wyrażać się w taki sposób, który nie budzi wątpliwości. Prawda? Jeśli zdefiniowaliśmy przemysł chociażby jako właśnie wydobycie surowców i ich przetwórstwo na dobra produkcyjne i konsumpcyjne, no to oczywiście nie możemy tego używać do sektorów usługowych, a niektórzy autorzy nie podchodzą do tego tak wyraźnie. Czasem mówią na przykład o przemyśle turystycznym. Tak, na przykład. I to jest właśnie ten problem. Oczywiście ja nie mówię o jakichś wstępach, o podziałach geografii na przykład, tak, gdzie mamy tutaj bardzo różne poglądy, także podziałach geografii społeczno-ekonomicznej. To na szczęście są pewne rzeczy, które rozstrzygamy na rozszerzeniu. No jest też kwestia
z definicją państwa, tak, na gruncie geografii politycznej. Też są pewne dyskusje i też się zastanawiamy, no, na ile możemy to sami interpretować, na ile przyjąć czyjeś koncepcję. Mieliśmy krajobrazy, tak, podział krajobrazów. Weszła nowa klasyfikacja krajobrazów, nie do końca spójna z tym, co do tej pory. Nie wszyscy się zgadzają z tą nową metodologią, tak jak zresztą z nową klasyfikacją I gleb. naukowcy mogą się ze sobą Tak. spierać, dyskutować, ale w podręczniku musi być jakaś jedna No wersja właśnie. obowiązująca. Tak, i to jest ten problem właśnie, to jest ten problem. Czasem ta starsza trochę, dlatego że wchodzi coś nowego i o tym się dyskutuje na konferencjach naukowych, ale to jeszcze nie jest powszechnie przyjmowane. W przypadku geografii mamy jeszcze taki problem, tak jak na przykład z nową klasyfikacją gleb, że nie ma map, tak, według tej nowej klasyfikacji. Nauczyciele chcą używać, chcą mówić o rozmieszczeniu. Oczywiście pewnie gleboznawca powie, że to nie jest tak istotne, to rozmieszczenie akurat, ale przecież mamy nową klasyfikację. No ale właśnie, nie mamy odpowiednich materiałów jeszcze, tak? No też trzeba by wykształcić nauczycieli. Mamy no chociażby z punktu widzenia geografii rolnictwa, mamy klasyfikację gruntów, która jest oparta na tej starej klasyfikacji gleb, czyli coś, co wykorzystujemy w praktyce, tak? I co w geografii rolnictwa akurat jest dosyć ważne. Także mamy tutaj bardzo dużo zależności i to sprawa nie jest taka oczywista. No oczywiście jak weźmiemy każdą niemal definicję, to bardzo często co autor trochę inaczej to definiuje i akcentuje inne elementy. To może nie są jakieś wielkie sprzeczności, ale my gdzieś to musimy rozstrzygnąć, tak? I musicie tutaj... wybrać taką, która będzie, Tak, będzie no tą albo wersją próbować- obowiązującą. No właśnie, bo mówisz dużo o tej aktualności i dezaktualizacji treści. Wydaje mi się, że właśnie geografia społeczno-ekonomiczna to jest taki dział, w którym właściwie co chwila, co miesiąc, co rok to już na pewno pewne rzeczy się dezaktualizują. Powstają nowe dane, zmieniają się też zjawiska, procesy społeczne, niektóre przecież też są żywiołowe, wojna, migracja. Jak to wpływa na podręczniki, na autorów podręczników? No bo nie można napisać podręcznika na 1 rok tylko, prawda? No tak, to jest niestety właśnie ten problem. To znaczy, z jednej strony próbujemy tutaj przedstawiać oczywiście to, co się dzieje, te nowe rzeczy. No bez tego geografia by nie żyła wręcz, szczególnie właśnie społeczno-ekonomiczna. A z drugiej strony musimy tak to pisać, żeby to rzeczywiście za ten miesiąc, 2 nie było nieaktualne. Na szczęście jesteśmy tutaj na pewnym poziomie ogólności, w których mówimy o pewnych procesach, o pewnych prawidłowościach, czy to przestrzennych, czy zmiany zjawisk w czasie, które aż tak bardzo się nie zmieniają. No chyba, że pojawia się coś takiego jak pandemia, jak właśnie wojna za naszą wschodnią granicą, no to rzeczywiście to bardzo często wpływa nam na niektóre procesy bardzo szybko i jest to pewna trudność. No ta trudność wynika też z tego, że w zasadzie do szkoły podstawowej możemy aktualizować podręczniki co 3 lata, ponieważ to tak zwany okres dotacyjny, one są przez 3 lata używane, w związku z tym praktycznie nie możemy ich aktualizować. W szkole średniej też jest założenie wieloletności podręczników. Muszą przejść cały proces recenzji, nawet jeśli chcemy tylko zaktualizować niektóre rozdziały. To jest pewna trudność. Staramy się to robić. Z powodu pewnych ograniczeń prawnych nie możemy robić tak często, jakby się chciało. No też pamiętajmy, że tutaj jest też pewien opór nauczycieli, którzy nie chcieliby, żeby co roku były inne podręczniki. Tak? Chodzi też o to, żeby używać tych podręczników przez jakiś czas. Tak, więc no właśnie, my oczywiście nie ma co ukrywać, że staramy się, żeby tutaj nie przesuwały się strony, żeby to były, jeśli już to zmiany na tych samych stronach, to są tylko zmiany aktualizacyjne. Żeby uczniowie mogli korzystać tak, z że mogli podręczników korzystać wydanych w różnych latach. No właśnie, ewentualnie nauczyciel tak dopowie tutaj o pewnych zmianach. Natomiast musimy to robić, tak? No tutaj jednak mamy dane statystyczne, jednak mamy dane, które prezentujemy oczywiście najczęściej w formie graficznej albo kartograficznej. No i trudno tutaj przedstawiać jakieś nieaktualne dane. No, mamy problem chociażby migracyjny, tak? Wiadomo, w wyniku wojny na Ukrainie. No i trudno, żeby geografia tego nie zauważała. No właśnie, jak to jest z danymi statystycznymi? Czy źródła powszechnie dostępne, statystyka publiczna tak zwana, czyli głównie urzędy statystyczne, czy Eurostat, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, czy to są wiarygodne źródła informacji, czy to są źródła informacji, z których możemy rzeczywiście
zobaczyć te procesy czy te zjawiska, o których piszecie w podręcznikach? Tak, generalnie no, te źródła akurat europejskie, tak, czy naszego głównego statystycznego można uznać za po pierwsze wiarygodne i one są dobre. Oczywiście no, czasem diabeł tkwi w szczegółach, czasem trzeba popatrzeć na metodologię, tak? Ona nie zawsze nam oddaje rzeczywistość, bo na przykład badania statystyczne to szczególnie dotyczy przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych, czy działalności gospodarczej. Nie zawsze obejmują małe przedsiębiorstwa, te mikro i małe. Czyli to jest tak, że statystyki przedstawiają sektor, ale z wycięciem tych najmniejszych przedsiębiorstw. I to tutaj oczywiście może prowadzić do pewnych wniosków, które no, tak naprawdę, gdybyśmy robili badania naukowe, to byśmy ograniczali tylko do pewnej puli przedsiębiorstw. No to oczywiście trudno aż wchodzić tak w metodologię tych badań w podręczniku. Natomiast no, mamy dostęp jednak do w miarę dobrych danych. Oczywiście jest problem, że one nie zawsze są na czas, tak jakbyśmy chcieli. Znaczy, no, najczęściej to jest te 2 lata albo nawet 3 lata do tyłu, szczególnie przy danych gospodarczych. Jeśli chociażby mamy udziały poszczególnych sektorów PKB czy wartości danej brutto, to z reguły mamy je dopiero po 3 latach, czyli w tym momencie mamy dane za 2021, zaczynają się za 2022, oczywiście absolutnie na początku 2024 nie ma mowy o danych z 2023 roku w zasadzie większości gospodarczych, poza niektórymi ludnościowymi, bezrobociem, to oczywiście takie się spotyka. Także, a co z porównywalnością danych? No właśnie, jeśli chodzi o Unię Europejską, o tyle jest dobrze, że jeśli już mamy dane, to możemy mówić, że w obrębie krajów Unii Europejskiej plus ewentualnie te, które pojawiają się w Eurostacie, te dane są porównywalne. Oczywiście no, trzeba je umieć czytać, ponieważ no, mamy chociażby klasyfikację bezrobocia, w zasadzie 3 można powiedzieć. Tak? W Polsce mamy bezrobocie rejestrowane, mamy bezrobocie to według BAEL, czyli Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności i mamy jeszcze tą samą stopę bezrobocia, a tylko według metodologii unijnej, która no, zbliżona jest bardziej do tego BAEL niż do tej rejestrowanej, ale też to nie jest do końca to samo. I dostajemy 3 różne wskaźniki bezrobocia. Więc oczywiście, kiedy porównujemy między krajami, no to staramy się oczywiście używać tej wspólnej dla Unii Europejskiej. Nieco większy problem jest, kiedy już wychodzimy poza Europę. I tu niestety rzeczywiście mamy dużo problem. Mamy oczywiście bazy statystyczne różnych organizacji międzynarodowych w zakresie turystyki, Światowej Organizacji Turystyki na przykład, prawda? Mamy OECD, dobrą bazę statystyczną, mamy przemysłową UNIDO, ale one najczęściej nie obejmują wszystkich krajów. Jest to z reguły kilkadziesiąt krajów świata. I co zrobić z brakami danych? No właśnie, i co zrobić z brakami? Tu jest właśnie zawsze ten dylemat. O ile przedstawiamy tylko wybrane procesy w wybranych krajach, czy na wybranych kontynentach, to może nie jest to duży problem, ale kiedy już chcemy zrobić najprostszą mapę statystyczną, kartogram dla świata, ilustrujący jakieś zjawisko, to pojawia się problem tych tak zwanych białych plam. No wtedy próbujemy szukać w innych bazach. No jest taki chociażby Atlas Świata, możemy powiedzieć, tak, i baza danych statystycznych CIA World Factbook, gdzie no oczywiście niektórzy mają wątpliwości, czy te dane są najlepsze, jeśli chodzi o kraje opracowywany przez amerykańską agencję wywiadowczą, tak, właśnie po to, żeby takie informacje zgromadzić. No właśnie, żeby takie informacje były. Z drugiej strony ktoś powie, no jeśli to jest CIA właśnie, no to pewnie wie wszystko o świecie, tak? Mamy co do tego wątpliwości. Te dane czasem się różnią od oficjalnych danych, ale no powiem wprost, to nie jest baza, z której powinniśmy czerpać informacje o krajach takich jak Polska, czy krajach Unii Europejskiej, gdzie mamy świetną statystykę, czy innych krajach, tak jak amerykańskie Census Bureau czy japońskie statystyki są bardzo dobre. Tutaj nie ma problemu. Natomiast no, jeśli potrzebujemy o niektórych krajach, no właśnie afrykańskich, azjatyckich, szczególnie tych, gdzie no, są bardzo niestabilne gospodarki, ale też no, procesy polityczne są takie, że no, z jakichś powodów te dane albo nie są pozyskiwane, albo nie są publikowane, albo są no, wręcz utajniane, lub nawet przekręcane, czyli fałszowane, tak, z różnych powodów, często sytuacji wewnętrznej, które w tych krajach, no to wtedy lepiej mieć takie dane, niż nie mieć w ogóle, tak. Ja tego już doświadczyłem, kiedy pisałem swoją pracę magisterską ze struktury płci i wieku ludności Afryki, gdzie wtedy już się z tym problemem spotkałem. No i dotarłem do danych, które były tak naprawdę szacunkami jeszcze z czasów kolonialnych, czyli robili spisy powszechne kolonizatorzy de facto sprzed 30-40 lat. No i później ktoś próbował szacować na tej podstawie pewne struktury demograficzne, no ale kiedy w statystyce oficjalnej, publicznej nie było żadnych danych takich, no to lepiej skorzystać z jakichkolwiek. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. Problem jest taki, no, że w podręczniku tych zastrzeżeń
tych różnych lat nie możemy opisywać. Więc staramy się oczywiście to robić. Czasem kogoś może zastanawiać, no dlaczego... Się różnymi przypisami uzupełniać że te tak, informacje. no właśnie, no tutaj też no, nie ma w zasadzie miejsca, nie ma też takiego zwyczaju, żeby no, robić dużo przypisów tak, w podręczniku, więc staramy się gdzieś te lata zaznaczyć, jakieś tam zastrzeżenia drobne zrobić, no i też czasem cofnąć się na przykład o rok czy 2 do tyłu. I no ja wiem, że to z punktu widzenia odbiorcy się może wydawać, no jak to? Przecież są dane za zeszły rok, a wydajecie sprzed 2 lat, tak? No ale właśnie, ten za zeszły rok nie są kompletne, prawda? A dla nas przy stworzeniu mapy dla kontynentu czy dla świata jest to niezmiernie ważne. Pytam cię o te dane statystyczne i o ich aktualność, bo też bardzo często niektórzy postrzegają geografię jako taką właśnie naukę rocznika statystycznego na pamięć. To znaczy jako rzucanie właśnie tymi liczbami albo kolejnością krajów, które produkują takie czy inne surowce właśnie w pierwszej kolejności. Czy rzeczywiście geografia społeczno-ekonomiczna wymaga takiej znajomości? Nie, absolutnie nie. Znaczy te dane są po to, żeby analizować, tylko bardzo często je przedstawiamy w postaci po pierwsze map statystycznych, czy różnego typu najczęściej kartogramów i no, czasem kartodiagramów, ale oczywiście wiemy, że no, w tym formacie podręczników trudno o kartodiagramy dla świata najczęściej, tak? No, ale oczywiście jeśli tutaj są to kontynenty, czy mniejsze regiony, czy dla Polski, to oczywiście też możemy stosować te metody. Oczywiście także inne metody kartograficzne, no to jest podstawa geografii, dlatego bardzo często przy tego typu mapach także przy wykresach, które ilustrują nam jakieś zjawisko, na przykład, nie wiem, strukturę importu, eksportu, czy jakieś struktury demograficzne. Mamy po prostu wykresy, no najlepiej te, które dobrze obrazują daną rzecz. No jeśli to są zjawiska w czasie, to oczywiście wykresy liniowe czy słupkowe. Jeśli to jest no, struktura, no to wiadomo, że tutaj te wykresy kołowe są najlepsze. I mamy pytania aktywizujące do tego. Także tutaj mamy pytania, które no, zmuszają do myślenia, tak? Co się dzieje. Tego, żeby tak, na tych wykresach coś zobaczyć. Tak, żeby coś zobaczyć. Dlatego czasem są tabele, ale w mniejszym stopniu, bo nie chodzi o dokładne wartości. Stąd też unikamy podawania wartości na przykład na wykresach. I ja z tym trochę walczę. Ja wiem, że jest takie przyzwyczajenie, ale nie po to jest wykres, nie po to jest mapa, żeby podawać konkretne wartości. Jak ktoś chce, to sobie gdzieś sprawdzi. Nie możemy oczywiście robić tutaj jakieś sążniste tabele z danymi. Czasem oczywiście są udziały procentowe, są, żeby pokazać tych największych, co ma największy udział, to jest czasem ważne, ale po to, żeby nauczyć myślenia o zależnościach, o tym, no właśnie, kiedyś ktoś mówił, że no wy tu każecie wykuwać na tej geografii, ile się wydobywa węgla w Polsce tam w jakichś latach. Nie, absolutnie nie. To, że jest wykres, nawet taki o właśnie wydobyciu węgla tam w jakichś latach, to nie po to, żeby zapamiętać jakieś wartości. Oczywiście, że od wielkości warto znać, żeby wiedzieć, że mówimy o milionach ton, a nie tysiącach czy miliardach, prawda? Ale o to, jak zmienia się to wydobycie, dlaczego spada, jakie są tego konsekwencje. Także jeśli przejdziemy do tego układu regionalnego czy lokalnego, jakie ma to skutki dla jakichś dawnych zagłębi węglowych czy obszarów przemysłowych, które no, w dużej mierze zawdzięczają swój rozwój właśnie wydobyciu węgla, jakie są tego konsekwencje, na przykład dla Górnego Śląska i Zagłębia. No więc tutaj nie jest to po to. Ja myślę, że geografowie, nauczyciele też już chyba dawno zrozumieli, że w geografii nie chodzi o ten opis, nie chodzi o to, żeby wykuć na pamięć rocznik czy atlasy. Ja nawet czasem żartuję, kiedy mnie pyta się o to, co gdzieś, ile jest, ile się wydobywa i tak dalej. Udaję, że nie wiem, tak? Bo to nie jest geografia. No tak trochę zdziwienie, jak to? Jak jest najwięcej, najmniej, to ty powinieneś wiedzieć, tak? Liczbę ludności to na pamięć. No, oczywiście czasem wiem, ale żartuję, bo to nie jest geografia. No i tu taki jest trochę szok, no jak to nie geografia? No właśnie, geografia nie jest o tym. Jest o relacjach, o współzależnościach, o procesach. Jeśli będzie taka, jeśli nas nauczy myślenia, to będzie bardzo ciekawą geografią. Tu jest niestety pewien problem z podręcznikami, bo ktoś by mógł powiedzieć, no tak, ale wy przekazujecie głównie wiedzę, głównie informacje w podręcznikach, że one w mniejszym stopniu są właśnie takie samokształceniowe, mają tą funkcję badawczą, ćwiczeniową i tak dalej. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak ta funkcja informacyjna podręcznika jest najważniejsza, szczególnie w polskim systemie szkolnym. To znaczy, po pierwsze tak, mamy zwyczaj osobnych podręczników ćwiczeniowych.
Czyli tą funkcję ćwiczeniową generalnie reprezentują tak zwane zeszyty ćwiczeń, karty pracy, czy maturalne karty pracy, różnie się to nazywa. To wynika też z przepisów. Po prostu po podręczniku nie można pisać. Więc my nawet nie możemy dać tabelki. Ostatnio miałem uwagę od rzeczoznawcy, że trzeba tam wyszarzyć, bo gdzieś tam puste miejsce w jakiejś tabelce Czyli sugeruje, że można coś tam napisać, No tak? Czyli podręcznik jest od tego, żeby dostarczyć informacji, jak jest, ale to już od nauczyciela zależy, jak wykorzysta to, jakie zadania zada uczniom, jak Tak. będzie wyglądała tak naprawdę lekcja. Tak, oczywiście są pytania takie aktywizujące, właśnie chociażby do tych map są zadania na końcu, także oczywiście ta funkcja ćwiczeniowa, ta funkcja taka inspirująca do własnych poszukiwań, do własnych badań, oczywiście ona jest reprezentowana, ale jednak no, główna jest to funkcja informacyjna, podstawowa, też dlatego, że bardzo często podręcznik służy tym uczniom, którzy byli nieobecni, którzy no, gdzieś tam nie do końca uważali tak, do no, pewnego przypomnienia, Żeby mogli sobie usystematyzowania nadrobić wiedzy. Tak, zaległości nadrobić zaległości i po przypomnieć. prostu. I to musimy też, my jako autorzy, wziąć to pod uwagę, że taką po prostu pełni rolę ten podręcznik. W warunkach polskich rzadko jest tak, że ten podręcznik jest wykorzystywany po prostu tak na bieżąco na lekcji, tak? No, oczywiście pomijam jakieś takie sytuacje, które żartujesz, to wręcz patologiczne, że ktoś czyta albo każe czytać linijka po linijce i potem z tego odpytuje, No tak? tak, to Ja bym miejmy najchętniej- nadzieję jest Tak, już mam przyszłością. nadzieję, że to już jest przyszłość. Powiedz, czy jak byłeś uczniem w szkole i uczyłeś się geografii, pewnie z jakiegoś podręcznika, myślałeś, że będziesz kiedyś pisać podręczniki z geografii? Nie myślałem, natomiast już wtedy coś mi się zapaliło, że chyba bym to zrobił lepiej, tak? To znaczy, no fakt jest faktem, że za moich czasów te podręczniki no już oczywiście były kolorowe, to nie jest to, co w latach 70., 80., a one były już takie, no można powiedzieć, bardziej atrakcyjne, ale mimo wszystko nie ma porównania. To znaczy ja myślę, że poszliśmy bardzo do przodu z jakością podręczników, też pod względem graficznym, podręcznikach geografii, pod względem zdjęć całego świata, dostępnych w zasadzie jako autorzy możemy powiedzieć, że mamy wszystko dostępne. Tak? Czasem ten proces zdobywania oczywiście jest trochę czasochłonny. Co jest trudno zdobyć? No właśnie, chociażby zdjęcia z jakichś bardzo, bardzo specyficzne, tak, z jakiegoś regionu, no, gdzie nie byliśmy jako autorzy. Tak? Jeśli się było, to nie ma problemu, chociaż i z tym bywają problemy. Tutaj pamiętam, jak była dyskusja, bo w czasie mojego pobytu, zresztą w ramach wyjazdu na olimpiadę wtedy do Japonii zrobiłem dużo ciekawych zdjęć, no ale tutaj była kwestia albo jakości, albo że pojawiła się jakaś twarz osoby, nie mamy zgody, tak? A niestety to zbliżenie na peronie na przykład, tak, na dworcu w Kyoto czy w Tokio, gdzie właśnie szukaliśmy ilustracji pociągu Shinkansen, no się okazało, że no niestety nie uchwyciłem bez ludzi zbyt wyraźnie, tak? No więc Czyli oprócz tego, że piszesz podręczniki, to jeszcze zwykle wybierasz się w podróż z aparatem fotograficznym, żeby w razie czego zrobić zdjęcie i wykorzystać je. Mam to gdzieś w głowie. Oczywiście no, tutaj mamy teraz dostęp do tych wielu baz, także tutaj w redakcji bardzo często wyszukują w bazach, ale to mi też bardzo ułatwia pracę, dlatego że jestem w stanie, nawet jeśli to moje zdjęcie zostanie zaakceptowane pod względem różnych parametrów jakościowych, właśnie ustawienia ludzi, czy czegoś, czy chociażby nieba, tak? No, pamiętam, jak dyskutowaliśmy o pięknym widoku na Manarole z jednych z tych miasteczek Cinque Terre we Włoszech, gdzie no, wydawało mi się, że robię idealne zdjęcie właśnie, które miało otwierać rozdział i tak to jest to, no ale znaleziono mi w bazie praktycznie identyczne ujęcie, ale jednak niebo bardziej niebieskie z ładniejszymi chmurkami i była dyskusja o chmurkach de facto. No i oczywiście wybrano tamte, ale tutaj ja bardzo lubię tą pracę z redaktorami merytorycznymi. Nie ma co ukrywać, że ogrom wykonują pracy i tutaj chciałem powiedzieć, tak jak mówiłem na początku, że to sztab ludzi, to nie tylko autorzy, ale to jest przede wszystkim dobre wydawnictwo. To znaczy po pierwsze, redaktorzy właśnie merytoryczni, to muszą być geografowie, to muszą być tacy, którzy rozumieją pewne sprawy. Też no, rozumieją, że coś jest istotne i dlaczego chcemy na przykład coś przedstawić nie w jakiejś tak nudnej tabeli, tylko właśnie na wykresie, na mapie. To czasem jest bardziej skomplikowane, ale wiedzą, że to jest potrzebne z punktu widzenia kształcenia geograficznego. Że trzeba właśnie dobrać ilustracje, że te ilustracje powinny nie być tylko ozdobnikiem,
ale coś nieść, jakąś, No tak. jakąś informację w sobie. Jak tak? o tym opowiadasz, to oczywiście wszystko wygląda jakby było taką wielką maszynerią i pewnie teraz każdy z nas będzie trochę inaczej patrzył na podręcznik, patrząc nie tylko z perspektywy tego, że ktoś to napisał, ale również, że trzeba było to zredagować, zilustrować, dodać te wszystkie mapy, rozważyć również tak błahe, zdawałoby się, kwestie jak kolor nieba czy sposób prezentacji. To bardzo ciekawe doświadczenie i perspektywa z drugiej strony. Myślę, że też wielu uczniów może zainteresować właśnie to, jak wygląda perspektywa autora. Dziękuję ci bardzo, że się podzieliłeś tymi doświadczeniami i że opowiedziałeś o tym, jak właściwie od kuchni powstają podręczniki, jak to wygląda. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzięki.